Igor Jankę, dzień dobry. To jest Układ Otwarty, niezależny program o Polsce i świecie. Czy Rosja może zaatakować Polskę w najbliższym czasie? Takie informacje czy takie analizy pojawiły się w brytyjskiej prasie od jednego z byłych oficerów brytyjskiego wywiadu. Czy jest coś na rzeczy? Co dzieje się w ogóle wokół Polski ze strony Rosji? O tym za chwilę porozmawiam z moim gościem. Serdeczne pozdrowienia dla wszystkich patronów. Bardzo, bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Wasze wsparcie jest niezwykle ważne. To dzięki Wam ten program istnieje. Kto z Państwa chciałby dołączyć do tego grona, bardzo serdecznie zapraszam na mój profil w serwisie patronite.pl. A teraz łączę się z moim gościem. A oto mecenasi Układu Otwartego. Oanda TMS Brokers, dom maklerski oferujący możliwość inwestycji w instrumenty z całego świata, w tym fundusze ETF, a także oprocentowanie wolnych środków na rachunku. Kliknij link w opisie. Rosnące koszty IT hamują rozwój Twojej firmy? Z Amso obniżysz wydatki nawet o 70%, wybierając polizingowy sprzęt IT sprawdzony, wydajny i gotowy do pracy. Kliknij link w opisie i pobierz specjalną ofertę dla firmy. Nowoferm. Dostawca bram, drzwi i ramp dla przemysłu, logistyki oraz użytkowników prywatnych. Maciej Korowaj, emerytowany podpułkownik rezerwy, był oficer wywiadu. Dzień dobry, Maćku. Witam serdecznie. Igorze, witam Państwa. Pojawiły się wczoraj takie informacje na wielu polskich platformach, które były cytatami z brytyjskiego dziennika The Sun, cytujące tamtejszego byłego, podkreślam, oficera wywiadu, brytyjskiego, który twierdzi, że mamy do czynienia z jakimiś bardzo gwałtownymi ruchami wojsk rosyjskich i w obwodzie kaliningradzkim, i na Białorusi, i że Rosja szykuje się do ataku na Przesmyk Suwalski. Czy cokolwiek może być na rzeczy? No wiesz, ciężko to stwierdzić z kilku powodów. Mi się wydaje, że jeszcze mamy problemy z interpretacją rzeczywistych ruchów Rosji dotyczących sił zbrojnych. Tutaj podam trochę historii. W czasach zimnej wojny takie ćwiczenia też były realizowane jeszcze na większą skalę. I to też zawsze była obawa o tym, że czerwoni ruszą na zachód. Też tego rodzaju zdrowa panika była stosowana przez tamtejsze zachodnie media po to, żeby przygotować obywateli na pewne możliwości, które się otwierają wtedy, jeżeli chodzi o możliwości militarne przez blok wschodni. Mi się wydaje, że wracamy do tego typu zachowań z historii. Musimy się nauczyć, że znowu żyjemy w czasach zimnej czy gorącej wojny, która musi przygotować nas na pewną ewentualność. Faktem jest, że Rosja prowadzi swoją politykę metodami wojennymi, czy to też hybrydowymi, czy tymi wojennymi, prawdziwymi, realnymi, jak to ma miejsce na Ukrainie. I wiemy, że Rosja chce coś wymóc na państwach Zachodu, więc nie wymusza tego środkami dyplomatycznymi, tylko poprzez projekcję tej agresji. Więc tego typu mówienie oczywiście wydaje się czasami przesadne, natomiast ja odbieram to jako pewnego rodzaju edukację społeczeństwa na temat zagrożenia, jakie w tej chwili stosuje Federacja Rosyjska. No ale czym innym jest edukacja i mówienie o tym, zobaczcie, Rosjanie prowadzą różnego rodzaju ataki hybrydowe i przyglądajmy się uważnie, a czym innym takie radykalne stwierdzenie ze strony Filipa Ingrama, tak nazywa się ten były oficer, który wręcz porównuje tę sytuację nie do czasów zimnej wojny, ale do czasów sprzed lutego 2022 roku, czyli sprzed ataku Rosji na Ukrainę. Mówi, że takie ruchy, były wtedy bardzo podobne ruchy wykonywane. Żeby było jasne, ja nie chcę nikogo straszyć, ani wywoływać paniki, ani tutaj podbijać nastrojów, tylko przejrzałem sobie wczoraj wszystkie portale, znaczy nie wszystkie, no ale wiele polskich portali, które cytowały, niektóre mówiły, że to jest obecny oficer wywiadu,
co jakby brzmi inaczej, no bo jak oficer wywiadu, jak sam wiesz, no jak jeżeli się wypowiada publicznie, no to już jest poważna sprawa i to spowodowało, mówiąc wprost, że do ciebie zadzwoniłem, tak? Bo zacząłem, że to jest był oficer wywiadu, czy analityk, jesteś też byłem oficerem wywiadu, czy rozumiem twój kolega po fachu, który pewnie mówi to w dobrej wierze, no ale właśnie spróbujmy to zdekodować, tak? Co to może, czy to jest porównywalne, te ruchy są porównywalne do tego, co działo się przed lutym, czy na początku lutego 2022 roku? Tutaj też może być pewien błąd poznawczy. Przed lutym 2022 roku ten trafik wojskowy na terenie Federacji Rosyjskiej był zupełnie inny, inaczej dostrzegalny niż ten trafik, który jest w tej chwili realizowany na całej Federacji Rosyjskiej. Wtedy armia rosyjska była mniejsza, była powiedzmy nieprzygotowana do tego typu dużych operacji, bo była nieprzygotowana, jak historia pokazała. I było łatwiej też zdefiniować, że Rosjanie szykują się do wojny. Przez to nawet to, że były uruchomione magazyny amunicji i sprzęt był powiedzmy zatankowany i załadowany amunicją w pełną jednostkę ognia. Bo na poligon nie jedziesz z amunicją pełną, tylko jedziesz z amunicją szkolną lub niewielkiej ilości, żeby wykonywać pewne zadania, a tutaj pojazdy wszystkie miały załadowane amunicję, więc wskazywało to tylko i wyłącznie na to, że Rosjanie szykują się do konfliktu. W tej chwili jest to problem, ponieważ Rosja nie dość, że ma większe siły zbrojne, bo zwiększyła swój potencjał, następują rotacje w strukturach armii rosyjskiej. Jedne jednostki walczą, drugie się wycofują, żeby odtworzyć gotowość bojową, nowe wchodzą na teatr działań. Ten trafik jest zupełnie inaczej. Teraz interpretowanie tego trafiku można odinterpretować go na niekorzyść albo na korzyść. Niemniej umiejętność tej interpretacji w tej chwili się uczymy. Te ćwiczenia, które są robione, mówimy o Zapadzie, bo cały czas idziemy w kontekście tego ćwiczenia Zapad. Wcześniej były jeszcze ćwiczenia OOBZ, bardzo, bardzo też ważne. One były, jak gdyby można powiedzieć, nawet skonfederowane. Pokazują nam, że Rosja przygotowuje infrastrukturę do prowadzenia wojny na kierunku północno-zachodnim, czyli tutaj mówimy o basenie Morza Bałtyckiego. To wszystko może się nam wydawać, że Rosja się szykuje, ale czy szykuje się teraz, czy za rok, czy za 2, za 3, to jest zupełnie inna sprawa. Moim zdaniem, biorąc pod uwagę zaangażowanie sił zbrojnych Federacji Rosyjskiej w wojnie w Ukrainie, to jest 75% tych sił, pozostałe siły są na terenie kontynentalnej Rosji, tak uznajmy, które prowadzą zwykłe szkolenie poborowych, ponieważ Rosja nie zaprzestała poboru, ona cały czas prowadzi proces szkoleniowy swojego wojska, ale te jednostki są powiedzmy rozerwane na dwie części. Jedna walczy, ta większa część walczy, mniejsza część zajmuje się poborowymi i one nie są scalone. Te ćwiczenia z Zapad pokażą nam, w jakim stanie są te jednostki, które nie są scalone. Czy te jednostki rzeczywiście są zagrożeniem, czy nie. Niemniej nie prowadzi się operacji wojennych, kiedy jednostki nie są scalone, bo to doprowadza do błędów i do nieosiągania swoich celów militarnych. I ostatnie zdanie. Zwróćcie uwagę, jaka jest wojna w Ukrainie. W tej chwili tak naprawdę są to walki na poziomie taktycznym. Rosja nie uzyskuje swoich celów politycznych metodami militarnymi ze słabą Ukrainą, bo trzeba przyznać, że Ukraina też jest bardzo słaba i wymęczona tą wojną, szczególnie jej siły zbrojne, które walcząc jednocześnie się reformują, bo to też jest bardzo ważne. Jeżeli Rosja nie osiąga celów politycznych metodami militarnymi, stricte militarnymi w Ukrainie, trudno, żeby je osiągnęła wobec państw Zachodu, nawet atakując Litwę, Łotwę czy Estonię, już nie mówiąc o Polsce. Ale rozumiem, że my mówimy o ruchach w ramach ćwiczeń Zapad, które były zaplanowane wcześniej i o których wiedzieliśmy, które same w sobie nie są zaskoczeniem. Dlaczego o tym wspominam? Ponieważ tenże były oficer, Philip Ingram, mówił o zaskakujących ruchach
Rosji. Czy mamy do czynienia z jakimiś innymi ponadstandardowymi ruchami niż tymi, które zwykle w ramach takich ćwiczeń się odbywa? Ja takich ruchów z perspektywy OSINT-u, czyli z badania otwartych źródeł, nie widzę. Nie są to ruchy, które nie były trenowane na przykład w ramach ćwiczenia Echelon, czyli tego, który był wcześniej w OBWZ, czyli sprawdzenie całego systemu logistyki, całego systemu transportowego, całego systemu magazynowego i tak dalej. Te ćwiczenia były robione w ramach OBWZ, czyli tego wcześniejszego ćwiczenia, w których uczestniczyły też pozostałe kraje, które są związane z sojuszem z Federacją Rosyjską. Jedynym zaskoczeniem, może nie zaskoczeniem, ale jest to, że uruchomienie systemu planowania użycia broni nuklearnej na poziomie taktycznym i to w ramach OUBZ-u i w ramach Zapadu, chociaż Rosjanie już to w przeszłości trenowali w ramach tych ćwiczeń. Bo Zapad jest jakby częścią ćwiczeń, które są realizowane w ramach regionalnego zgrupowania wojsk, do którego wchodzą siły zbrojne Białorusi i część sił zbrojnych Federacji Rosyjskiej. To może być zaskoczenie takie, że w planowaniu też uczestniczył Białorusin, co nie było dotychczas realizowane. Dla mnie nie jest to zaskoczenie. Nie znam backgroundu analityka brytyjskiego, natomiast dla mnie jako osoby, która się ponad 20 lat zajmuje Rosją, to nie są kwestie, które są dla mnie jakimś zaskoczeniem. Oczywiście to zawsze może się przerodzić w jakiś konflikt mniejszy lub większy. Dlatego też państwa NATO robią lustrzane ćwiczenia czy lustrzane działania militarne na terenie wschodniej flanki NATO. To wszystko raczej mnie uspokaja, bo ta reakcja wcześniejsza, na przykład Stanów Zjednoczonych, gdzie Stany Zjednoczone na obszarze bałtyckim prezentowały zdolności przerzucenia sił strategicznych. Tam były bombowce strategiczne, które ćwiczyły loty patrolowe czy loty bojowe właśnie w tych warunkach. Ćwiczenia w Polsce, ćwiczenia na Litwie, ćwiczenia na morzu, ćwiczenia nawet armii niemieckiej, która dosyć mocno się zaangażowała i ona teraz na Litwie przeprowadza dosyć duże swoje ćwiczenia tego zgrupowania wojskowego. To wszystko pokazuje, że po drugiej stronie my też to czytamy i nasze działania militarne są przez Rosję dokładnie dobrze interpretowane. Każdy ruch wojska w kierunku granic natowskich będzie interpretowany na niekorzyść Rosji. To jest sygnał dla Rosji i oni to czytają i dobrze to analizują, badając ich reakcje i komentarze ich analityków, czy w prasie, czy w innych obszarach. Także jesteśmy w trakcie właśnie takiego uczenia się wzajemnej interpretacji. A czy to jest tak, że oczy całego NATO, czy w każdym razie i dużej części NATO są skierowane na ten region, na przesmyk, na Litwę, na przesmyk suwalski, na Litwę i uruchomione i mechanizmy mogą zadziałać odpowiednio szybko, żeby w ciągu kilkudziesięciu godzin pojawiły się tam duże liczby wojsk? One już tam są. Rosja ma trochę przewagę, ponieważ ma bliżej swoje wszystkie systemy logistyczne. Odtworzyła okręgi wojskowe stare, moskiewski i leningradzki. Leningradzki akurat odpowiada za ten kierunek północno-zachodni. Sam Kaliningrad czy Królewiec należy do Leningradzkiego Okręgu Wojskowego. Leningradzki, tutaj przypominam, historyczna nazwa, bo Petersburg został Petersburgiem, nie Leningradem. Rozwijane są armii. 11 Korpus w Królewcu jest rozwijany do 11 Armii. Jest to może semantyka, natomiast są różnice w kompetencjach i możliwości wykorzystywania środków rażenia, które może wykorzystać armia. Dlatego jest tam rozwijany ten korpus do poziomu armijnego. Tak samo pozostałe związki operacyjne rosyjskie też są rozwijane, ale one wszystkie tak naprawdę są bardzo mocno zaangażowane w konflikt ukraiński, większością swoich sił i trudno mówić o zgromadzeniu
gromadzeniu odpowiednich sił do przeprowadzenia klasycznego militarnego uderzenia na kierunku tutaj północno-zachodnim, przynajmniej z mojej perspektywy. Ale czy jesteśmy w stanie sobie wyobrazić, czy realistycznie, bo wszystko jesteśmy w stanie sobie wyobrazić, ale tak, czy jest możliwy atak taki, no nie klasyczny, ale hybrydowy, tak, dzisiaj? No bo sam mówiłeś przecież, że armia rosyjska pomimo tych potężnych strat, które poniosła w Ukrainie, jest dzisiaj większa. Jej potencjał wcale nie jest mniejszy niż był przed wojną. No właśnie, tutaj jest pewien paradoks. Dobrze to opisałem, przynajmniej starałem się opisać na mojej analizie na X-ie, tam odsyłam na szczegóły, gdzie pokazywałem, jaka jest różnica pomiędzy potencjałem a jakością. I potencjał sił zbrojnych w kilku poszczególnych partiach, czołgi, bojowe wozy, piechota, artyleria, inne środki, pokazywałem, że siły zbrojne, mimo że mają swój potencjał, mówię o siłach zbrojnych Federacji Rosyjskiej, to jednak jakościowo strasznie się zdegradowały, a wręcz nastąpiła erozja jakości w siłach zbrojnych. Dlatego Rosja idzie w konflikt asymetryczny, gdzie drony, gdzie inne elementy oddziaływania ogniowego czy oddziaływania na przeciwnika będą miały tańszy, ale wymierny skutek. I o tym właśnie dobrze, że wspomniałeś, bo ten hybryda idealnie się wpisuje w tą asymetrię, którą może Federacja Rosyjska wykorzystywać. Ale pytanie, w jakim celu i jaki chce cel osiągnąć? Bo jeżeli chce tylko nas zastraszyć, tylko wzmocni nasze przekonanie, żeby więcej inwestować i więcej przeznaczać środków zachodnich na to, żeby zwiększyć swoją odporność na tego typu oddziaływania. A gospodarczo, militarnie jesteśmy silniejsi od Rosji, to bezapelacyjnie, jako Zachód. Ale jest problem z użyciem tej siły, można powiedzieć. I Rosja tu widzi swój jak gdyby przestrzeń do tego, żeby mieć przewagę nad Zachodem. Na razie nie widzę możliwości politycznej, żeby osiągnęła swój sukces tymi środkami, które w tej chwili może mieć, bo są zaangażowane w wojnę w Ukrainie. No tak, ale sam powiedziałeś, że i wiemy to od początku wojny ukraińskiej, czy rosyjskiej agresji na Ukrainę, że potencjał Zachodu jest dużo większy, tylko Zachód nie ma odwagi, woli politycznej, by twardo stawić czoła, bo gdyby chciał tę wojnę za pomocą Ukrainy, mógłby dawno wygrać. Tak się nie stało i tak się nie dzieje i jest tak, jak jest. Czego się dowiedzieliśmy podczas tej wojny również, że pomimo tej całej rewolucji technologicznej, prawda, którą prowadziły przede wszystkim drony na polu walki, to jednakże masa ciągle ma znaczenie i te proste siły, nawet marnej jakości, wysyłane w ogromnych ilościach na front, to mięso armatnie rzucane, ono powoli, ale posuwa front w kierunku dla Rosji dobrym. I mówię, że jest dysproporcja jakości, no ale jest ciągle masa, tak? Tego jest ciągle dużo, więc kalkulując, że z jednej strony Zachód jest taki, jaki jest podzielony, jest mało zdeterminowany, teraz jeszcze z Donaldem Trumpem, który prowadzi bardzo niejasną politykę wobec Rosji. No po drugiej stronie jest po prostu 1 000 000 żołnierzy, czy ileś, których można po prostu po kolei posyłać, oni będą ginąć, ale z tym się Putin nie będzie liczył i po kolei kolejne metry będą zdobywać. Rosja ma jeden problem. Rosja, przynajmniej ja czytając rosyjskich analityków i siedząc w połowie mojej głowy w Rosji, ma jeden problem z interpretacją ruchów Zachodu. Ponieważ Rosja myślała w lutym 2022 roku, że
choćby nawet o Polsce, że Polska nie udzieli pomocy Ukrainie, że Zachód przestraszy się tego w różnym wymiarze albo nie będzie chciał się angażować w wewnętrzne sprawy Rosji, bo tak to było przedstawiane przecież. Natomiast nastąpiła bardzo duża konsolidacja Zachodu, uruchomiono pewne procesy, które nie są dla Rosji przychylne, a wręcz można powiedzieć tragiczne. Wspomnę wstąpienie Szwecji czy Finlandii do NATO, no to jest strategiczna porażka Federacji Rosyjskiej. I ten błąd interpretacyjny z kolei po stronie rosyjskiej oceny sytuacji spowodował dosyć ciężką sytuację, w której się znalazła Federacja Rosyjska. I teraz też są oczywiście hura optymizmy, że możemy przebić się do Kaliningradu. Mówię tu, cytuję rosyjskich niektórych bardzo narodowościowych analityków tamtej strony, ale są też patrioci, analitycy rosyjscy, którzy mówią, ale czy jesteśmy pewni, jak Zachód zareaguje? Trump to też jest niepewność dla Rosji. Mimo że tutaj my mówimy, że on jest prorosyjski, ale z drugiej strony Trump dla Rosji jest bardzo dużym znakiem zapytania. Natomiast dla wszystkich jest znakiem zapytania. I dlatego ten błąd interpretacyjny jest zarówno po naszej i po rosyjskiej stronie, ale większą uwagę ma dla Rosjan, ponieważ ona musi osiągnąć sukces. W działaniach w ogóle w konflikcie militarnym, konflikt militarny żywi się 3 takimi żywiołami. To jest zasób, to jest wola i to jest czas. I tutaj widzimy, mówisz o pewnej masie, o której Rosja dysponuje, ale żeby używać masy, trzeba mieć wolę i długo czasu, żeby degradować drugą stronę. To widzimy w konflikcie, w wojnie w Ukrainie, gdzie masa rosyjska, wola użycia i osiągania strat i długi czas, żeby degradować ukraińskie siły zbrojne, powodują to, że Rosjanie w jakiś sposób utrzymują inicjatywę strategiczną, ale tak naprawdę nie pokonują Ukrainy i te walki o Szopę czy wioskę to są tylko w wymiarze taktycznym, nie powodują degradacji albo zniszczenia sił zbrojnych ukraińskich. Teraz gdybyśmy to przemieścili, ten system walki, czy ten pomysł walki na Zachód, to Rosja nie osiągnie swoich celów militarnych. Tutaj trzeba raczej dużej siły i krótkiego czasu reakcji, żeby państwa Zachodu nie potrafiły odpowiednio podjąć decyzję. Sam Putin kiedyś powiedział, nieoficjalnie jego taki cytat, że wola kroczy przed decyzją. Państwa Zachodu, żeby zrobić coś, muszą mieć decyzję. Podejmujemy decyzję kolegialnie, rozmawiamy i wtedy tą decyzję wprowadzamy w życie. Natomiast po stronie Rosji nie ma decyzyjności, tylko jest wola jednego, który narzuca to innym. I on zawsze mówi, że wola idzie przed decyzją ze względu na ten czas reakcji. I konflikt z Zachodem będzie zupełnie inny niż to, co się dzieje w Ukrainie, bo tam ten czas dla Rosji jest kluczowy, żeby osiągnąć swoje cele, zanim decyzyjność Zachodu będzie kluczowa. W ostatnich dniach i tygodniach, ale w ostatnich dniach szczególnie mamy do czynienia prawdopodobnie z bardzo poważnymi atakami hybrydowymi. Zakłócany jest sygnał GPS. Jak wiem, nawet szefowa Komisji Europejskiej miała problem z swoim samolotem. Podejrzewam, że takich problemów było więcej. W ostatnich dniach do Polski wtargnęły drony 2 razy. Się pokazał nie tylko raz, tylko też drugi raz, co przeczytałem dzisiaj. Rozmawiamy we wtorek rano dla Państwa. Jak to interpretujesz? Zwłaszcza te wloty dronów na teren Polski. No i chciałem cię chętnie zapytać, jak to możliwe, że te drony tak łatwo wlatują, ale nie wiem, czy będziesz chciał na to pytanie odpowiedzieć. Przede wszystkim trzeba wiedzieć o tym, że Rosja bezprecedensowo zwiększyła uderzenia dronowe na Ukrainę. To są już uderzenia rzędu prawie 800 000 dronów
w jednym uderzeniu na państwo ukraińskie. To są potężne, wielokrotnie większe niż w to jest taka przeszłości. chmura dronów, która ma zarówno drony, które są wabikami, które mają tylko i wyłącznie absorbować obronę powietrzną ukraińską, jak i te bojowe, a za tą chmurą lecą pociski balistyczne, pociski manewrujące, nie w takich ilościach jak kiedyś, ale zawsze pod osłoną tych dronów starają się przebić do celów. Ukraińcy bardzo dobrze sobie rozwiązali problem znajdowania tej chmury, oceniania jej wielkości i kierunku, gdzie się przemieszcza, ale jeszcze nie do końca na przykład wiadomo, czy to jest dron bojowy, czy tylko wabik. Natomiast pozwala im to swoje skromne środki odpowiednio uruchomić do tego, żeby niszczyć te, które naprawdę są zagrożeniem. Część oczywiście zagłuszać. No i tutaj pojawia się problem. Przy takiej ilości nawet statystycznie te drony, które nie zostały zniszczone, a zostały zagłuszone albo uległy awarii, bo też awaryjność tego sprzętu trzeba brać pod uwagę, no przelatują na drugą stronę. Tutaj jest kwestia, czy te drony miały tyle paliwa po to, żeby tylko i wyłącznie latać i realizować działania na terenie Ukrainy, czy też zostały specjalnie więcej zatankowane, że jeżeli nie wykonają część swojego zadania na terenie Ukrainy, żeby mogły sobie polecieć na przykład na naszą stronę. Ja uważam, że obie tutaj teorie są równoważne, czyli mogą to być w wyniku, tak jak mówiłem, walki, że dron stracił orientację, sobie poleciał. Dlatego to wskazuje, że one padają blisko granicy. Zwróć uwagę, że to są drony, które nie przeleciały dosyć daleko, tylko lądują dosyć blisko granicy, ze względu na to, że im się kończy zapas energii, czy też zapas paliwa, bo są dokładnie obliczone na realizację zadań na terenie Ukrainy. Natomiast jeżeli dron przelatuje dużo dalej, no to znaczy, że to już może być specjalna akcja. Nie mam dostępu do materiałów, które na pewno mają śledczy, którzy badają szczątki i oni mogą stwierdzić, czy ten dron był skonfigurowany do tego, żeby realizować działania na terenie Ukrainy, czy coś więcej. Biorąc pod uwagę, że spadły dosyć blisko granicy, bo mówimy o odległościach takich raczej bliżej granicy niż bliżej gdzieś tam dalej, no to ja skłaniam się, że to jednak są skutki walki radioelektronicznej czy uszkodzenia też fizycznego poprzez środki ogniowe ukraińskie dronów. Od razu pytanie jest takie, dlaczego Ukraińcy nie zastrzeliwują tych dronów, które lecą, których się nie udało zestrzelić i lecą w kierunku naszej granicy? Z prostego punktu widzenia, no, obrona powietrzna nie może wszystkiego chronić. Ukraińcy muszą te środki o swojej obronie rozdzielać na własne, bardzo żywotną infrastrukturę i niszczą tylko to, co jest naprawdę dla nich zagrożeniem. Pozostałość przepuszczają, bo muszą przepuszczać, ryzykując, że albo to spadnie na ich terytorium, częściej to spada na ich terytorium niż nasze. Znaczy, powiedzmy sobie szczerze, 99,9% spada na ich terytorium, bo jak mówisz, chmura, w jednej chmurze obecnie lata 1000 dronów, a tych chmur już było, tak, nie wiem ile, set pewnie już w tej chwili, albo no, wiele, nie wszystkie były tak wielkie, no 2 wpadły do Polski, tak? Tak. Dlatego tę proporcję. Dlatego one będą wpadać. Teraz ta druga część twojego pytania, na którą postaram się odpowiedzieć. No, my działamy w naszych uwarunkowaniach prawnych Polski w czasie pokoju tak naprawdę. Nie mamy możliwości, wojsko nie ma możliwości prawnego, z tego co mi się wydaje. Mogę się mylić, bo nie jestem specjalistą akurat, mimo że jestem żołnierzem, ale nie jestem przeciwlotnikiem, więc nie znam wszystkich uwarunkowań prawnych, ale z tego co mi wiadomo, jest kwestia obniżenia horyzontu radiolokacyjnego. Normalnie w czasie pokoju... Co to znaczy? Horyzont radiolokacyjny to jest to, na co wojsko patrzy, co obserwuje. I horyzont radiolokacyjny, który wojsko pilnuje, to jest od 1000 metrów wyżej. To wojsko pilnuje tej przestrzeni i
wraz z kontrolerami lotnictwa cywilnego jak gdyby zarządza, jakby jest takim backgroundem do tego, co się dzieje w powietrzu. Natomiast od Czyli jak coś leci niżej, to my tego nie widzimy? Wojsko tego nie widzi. Za na przykład przestrzeń powietrzną nadgraniczną odpowiada Straż Graniczna, która de facto nie ma środków do wykrywania tego typu działań, bo Ukraińcy na przykład w jaki sposób wykrywają drony? Zamontowali w różnych miejscach, najwięcej na masztach radiofonii telefonicznej, powiedzmy mikrofony, które wykrywają dźwięk pracujących silników dronowych i w ten sposób poprzez analizę, wykorzystując sztuczną inteligencję, potrafią dobrze zlokalizować te drony przemieszczające się nad terenem ukraińskim. Natomiast my tych środków nie mamy. Oczywiście możemy zmniejszyć ten horyzont radiolokacyjny poprzez zagęszczenie działań jednostek radiotechnicznych wojsk sił powietrznych, ale trzeba użyć tych środków, trzeba mieć zespoły ludzi, którzy będą 24 godziny na zmianę pilnowali tej przestrzeni i też do końca nie daje nam gwarancji, że pokryjemy cały obszar granicy. Więc... Czyli jak rozumiem, mówisz to, że może byśmy mieli środki na to, ale jakby to byłoby nieopłacalne, tak? Znaczy za dużo środków trzeba było zainwestować w sytuacji, kiedy to zagrożenie nie jest realne każdego dnia, tak jak w przypadku Ukrainy. To jedna kwestia, ale wiesz, bezpieczeństwo jest niepoliczalne, tak? Na bezpieczeństwo nie patrzy się pod względem, czy to nam się opłaca, czy się nie opłaca, tylko czy my mamy możliwości, czy nie mamy możliwości. Czy to nie tak, ale to powinniśmy, to wobec tego jesteśmy państwem dużo bardziej zamożnym od Ukrainy. Ukraińcy byli w stanie zbudować niesamowitą infrastrukturę przy pomocy często prywatnych firm, czy przy pomocy ochotników. Przecież to, o czym mówisz, to jest też praca bardzo rozproszona. To nie tylko armia, prawda, monitoruje to, co dzieje się na niebie, ale jak się patrzy na ukraińskie kanały na Telegramie, prawda, tam jest masę ochotników, którzy nie wiem z jakich narzędzi, pewnie z bardzo różnych korzystają, ale tam źródeł informacji o tym dokładnie, gdzie lata, jaki dron jest masa. Jak się jest w Charkowie czy w innym mieście, no to można precyzyjnie dowiedzieć się, skąd, jakie drony nadlatują i to robią w dużej mierze cywile. Nie? To jest niesamowite, jaką infrastrukturę zbudowała Ukraina, ale to trochę dygresja. Mówię o tym, że no dobra, ale my jesteśmy krajem dużo bardziej zamożnym. Mamy czas, żeby się przygotować, a pytanie, czy robimy to, co należy. Tutaj wiesz, Ukraińcy mają swoich łowców dronów, my mamy łowców burz, tak? Ale dlaczego tak jest? Prosty przykład. Wprowadzenie innowacji w obszarze bezpieczeństwa i obrony w Ukrainie trwa średnio 8 tygodni. Wprowadzenie innowacji, to znaczy od momentu pomysłu do momentu zastosowania już na linii frontu czy w ramach bezpieczeństwa. W tym przypadku na przykład mówimy o tym systemie wykrywania dronów, tak? To jest 8 tygodni średnio. U nas wprowadzenie innowacji od pomysłu do wprowadzenia trwa 5 lat. 5 lat! Matko. To jest ta różnica. W polskim wojsku dzisiaj trwa 5 lat. Proszę Państwa. Średnio 5 lat. Popatrzeć na systemy uzbrojenia czy innowacje, od munduru, nie wiem, butów. A przecież jesteśmy państwem bardzo położonym bardzo blisko frontu. Te informacje mamy znaczy możemy łatwiej mieć dostęp do rozmaitych rozwiązań, które wynajdują nasi sąsiedzi, nasi sojusznicy, których wspieramy. Mogę opowiedzieć przykład wprowadzenia pewnej innowacji z firmy ukraińskiej, z którą coś tam współpracuję.
badając im oczywiście możliwości stosowania różnej techniki do taktyki rosyjskiej, którą stosują, bo Rosjanie też dosyć innowacyjnie podchodzą do pewnych rozwiązań. Nie są tak elastyczni jak Ukraińcy, natomiast jak to wygląda u Ukraińców? W przypadku na przykład dronów specjalnego przeznaczenia. Grupa ludzi, przypuśćmy ty, ja i jeszcze paru techników, mamy warsztat, który może zbudować kilkaset tych dronów, ale mamy pomysł na bardzo innowacyjnego drona, który się przyda na linii frontu. Idziemy z tym pomysłem do Ministerstwa Obrony Ukraińskiego. Tam jest specjalna komisja, która to ocenia i mówi, dobra, macie pieniądze, zbudujcie kilkanaście sztuk, żebyśmy mogli je przetestować poligonowo. I to zajmuje około tygodnia do 2. Po testach poligonowych ta komisja ocenia, to może się przydać i ten dron wędruje do specjalnej jednostki, która zajmuje się testowaniem takiego uzbrojenia już bojowo na linii frontu. I po testach kolejnych kilkutygodniowych, jeśli ta jednostka, mając swoją metodologię i taktykę na bieżących walkach, to sprawdzi, że to działa, wraca to, że to działa, albo trzeba jakieś tutaj dodatkowe rzeczy, albo że to nie działa, więc nie ma sensu. Załóżmy, że nam pomysł świetnie się sprawdził. Od razu po tej decyzji z tej jednostki Ministerstwo Obrony Ukrainy podpisuje kontrakt na przykład na 30 000 sztuk tego, żeby pokryć koszty pomysłu, zakupu części, zakupu maszyn i żeby można było już produkować daną możliwość, daną innowację na polu walki. 8 tygodni wchodzi to do działań. Oczywiście z różnymi systemami może być różnie, ale mówimy o tygodniach, może miesiącach przy większym systemie. Zwróć uwagę, rakieta manewrująca Flaming, Neptun, czy haubica Bogdana, która jest produkowana 30 sztuk miesięcznie na Ukrainie, tak? To są takie wymierne fakty, możliwości. Ja jeszcze mogę dodać do tego, ja kiedyś mówiłem o tym już tu w programie, że brygady walczące na froncie, nie wiem czy wszystkie, ale wiele z nich ma własne laboratoria położone 20, 30, 40 kilometrów od frontu, podziemne laboratoria, gdzie inżynierowie najwyższej klasy po prostu bez przerwy kombinują, wymyślają, jak przechwycą jakąś rosyjską nowinkę, natychmiast to udoskonalają i potem przesyłają te wyniki właśnie prawdopodobnie do MON-u, tak, a który z kolei jak zdecyduje, żeby to produkować, wysyła to do też wielu fabryk rozproszonych po całej Ukrainie. Ten system działa tam w sposób niesamowity. No ja mówię, to już pewien organizm, który adaptuje się i wymyśla te innowacje. To tego. I teraz przenieśmy to pomyślmy, jak u nas się to dzieje, żeby myśmy poszli do naszego MON-u i powiedzieli, słuchajcie, mamy świetny sposób na wykrywanie tych dronów, jakikolwiek coś. Jak myślisz, czy mielibyśmy go szansę szybko uruchomić na granicy? Myślę, że mielibyśmy duży problem ze spotkaniem się z kimś, bo każdy by się bał. Potem był zarzut strach przed zarzutem o korupcję, a potem była blokada przez tych, którzy produkują właśnie coś przez jakieś dziwne kręgi. No, słyszałem legendy na ten temat i to jest dramatyczne, ale ja te legendy na temat tego typu historii słyszałem już od wielu, wielu lat. Ale od 3,5 roku mamy wojnę za granicą i rozmawiamy o tym tak jak dziś, czy ta wojna nam bezpośrednio zagraża. I ty uspokoiłeś nas trochę, ale trochę przecież, tak? Nie powiedziałeś, że nie, to na pewno się nie zdarzy. Powiedziałeś, no chyba to nie jest jeszcze to, prawda? Albo nie wiemy, nie ma żadnych takich znaków jednoznacznie wskazujących. No ale my codziennie się zastanawiamy, czy nie zostaniemy zaatakowani, a jednocześnie no, nie jesteśmy w stanie uruchomić od 3 lat, od iluś lat fabryk amunicji, nie mówiąc o fabrykach dronów, a też słyszałem wiele informacji na ten temat, jak to Ukraińcy chcieliby coś z nami robić. Tylko jakoś nie mogą się dobić do nikogo po naszej stronie. To jest niewiarygodne.
No, wiesz, to wymaga specustawy, to ma decentralizacji, znaczy może nie decentralizacji takiej, ale takiego podejścia innowacyjnego, bo wiesz, wojsko jest cały czas nastawione na sukces. Każde działanie, każdy pieniądz wydany musi być sukcesem. A w innowacji tylko 10% tak naprawdę rzeczy daje sukces. I umysł innowatora musi być bardziej nastawiony na porażkę, zresztą tak samo jak umysł oficera wywiadu, bo nam nie wszystko wychodzi. Częściej nam nie wychodzi niż wychodzi, więc my musimy cały czas się doskonalić i z tego wyciągać wnioski, żeby cokolwiek osiągnąć. I tutaj nasz umysł musi być przygotowany na to, że te porażki, które zainwestujemy, to nie jest coś, co nam wskazuje, że idziemy złą drogą, tylko jest coś, co powoduje, że w którymś momencie te 10%, coś, co zmieni obraz wojny czy obraz kwestii bezpieczeństwa, znajdzie zastosowanie i będzie bardzo dobrze przemyślanym na podstawie tych wszystkich doświadczeń negatywnych rozwiązaniem. Ukraińcy, ja nie mówię, że wszystkie te pomysły ukraińskie są wprowadzane w ciągu tych 8 tygodni, tylko 10% z nich tak naprawdę są wprowadzane, ale każdy tam ma prawo przyjść, dostać pieniądze, żeby spróbować, zobaczyć, czy to zadziała. Nie zadziała, no to się kończy na tym pierwszym etapie, a jeżeli nie zadziała na tym drugim etapie, czy już w działaniach bojowych, to trudno, ale w którymś momencie znajdzie się bardzo, bardzo innowacyjne rozwiązanie, które zmienia zasady walki na polu i chroni ukraińskie życie. I to też jest takie, wiesz, bezpieczeństwo, inwestowanie w bezpieczeństwo, innowacje w bezpieczeństwie też jest bezcenne. Tak samo jak wydajemy bardzo dużo pieniędzy na uzbrojenie, tak samo powinniśmy wydawać bardzo dużo pieniędzy i to jest też nie jest wymierne, z tego nie ma dochodu, tak naprawdę, tylko daje nam poczucie bezpieczeństwa. Tak jak mamy jakieś ubezpieczenia na życie czy ubezpieczenia na samochód, nie ma tego dochodu, ale jak coś się stanie, to daje nam pewne poczucie bezpieczeństwa. Tak samo No tutaj. tak, ale jak wynajdziemy ten dobry dron czy dobre inne urządzenie, to firma, która to zrobi, Właśnie. wtedy To ma jest z ta tego różnica. olbrzymi pożytek i państwo ma z tego pożytek. Ale ja tego, znaczy, tak mówię, że nie mogę pojąć. Wiem oczywiście, jakim tekturowym państwem ciągle jesteśmy, ale powiedz ty, no ty znasz tę część państwa lepiej i od środka. Jak to jest możliwe, że po 3,5 latach wojny, kiedy ludzie wszyscy mówią i nikt temu nie zaprzecza, tak? Premier, prezydent, kolejni ministrowie obrony, nikt nie zaprzecza, że nam wojna nie grozi. To nie jest spór o to, tak? Czy rzeczywiście nam coś grozi, czy nie. Wszyscy się zgadzamy co do tego, że coś nam grozi. Zgadzamy się wydawać gigantyczne pieniądze na zakup sprzętu, a nie jesteśmy w stanie uruchomić może nie bardzo prostych, ale procesów, które da się uruchomić, które uruchamia państwo dużo mniej rozwinięte od Polski. Gdzie są twoim zdaniem te blokady? W głowie i w kompetencjach. To tylko jest blokadą zawsze działań jest człowiek. Jego kompetencje i to, czym myśli. I jeżeli tego on nawet wie, że trzeba to zrobić, ale nie ma pomysłu, bo nie ma kompetencji, żeby to poprowadzić. Nawet nie chodzi o wolę, no to tego nie zrobi. Z drugiej strony... Ja znam tylu ludzi, którzy działają w obszarze tego dual use, których spotykam, inwestorów, zresztą w szkole przywództwa, jak państwo wiecie, prowadzimy szkołę przywództwa, mamy wokół nas masę takich ludzi, może nie masę, ale mamy takich ludzi. I tych piekielnie zdolnych umysłów, ludzi działających w sposób innowacyjny, firm, które próbują to robić, jest masa. Jest sporo, tak? Mamy do tego na pewno intelektualny potencjał. Mamy pieniądze. Czy masz w szkole któregoś z decydentów, który ma środki, żeby to uruchomić?
No nie, decydenci nie zgłaszają się do naszej szkoły. A szkoda, Zgłaszają się ci, którzy chcą się rozwijać, tak? I to poważni przedsiębiorcy, nawet właściciele funduszy takich są u nas. Jest ich tego typu ludzi jest coraz więcej, stąd widzę i spotykam ich w różnych miejscach. I uważam, że mamy bardzo duży potencjał w momencie, kiedy jest zgoda społeczna na to i polityczna, żeby wydawać duże pieniądze na zbrojenia. Nie mogę pojąć, dlaczego ten proces, jak wiele innych, nie jest uruchomiony. Bardzo prosty przykład. Zobacz, ilu decydentów w kwestii bezpieczeństwa, którzy decydują i są bogami w kwestii dzielenia środków i uruchomienia pewnych procesów w tym ociężałym systemie, ukończyło studia na przykład na Akademii Obrony Narodowej, czy teraz AŚWOJ-u, gdzie kwestie bezpieczeństwa są bardzo mocno, jakby pokazywane są pewne mechanizmy i jak są uruchamiane pewne procesy, żeby wzmocnić pewne tendencje w tym obszarze. Zazwyczaj ludzie, którzy się zajmują kwestiami obronnymi, nigdy w życiu nie poświęcili ani na szkoleniu, ani zdobywaniu wiedzy, ani innych procesów. Jeżeli wchodzą w system bezpieczeństwa, starają się go traktować tak jak też z tego środowiska, z którego wyszli, czyli pracy, nie wiem, w urzędzie pocztowym, czy w urzędzie jakimś innym, czy pracy w jakimś innym zawodzie. Albo w partii politycznej. Albo w partii politycznej, gdzie procesy decyzyjne są zupełnie inne niż procesy decyzyjne na przykład w armii. Na przykład bardzo ciekawym zjawiskiem jest teraz to, co robi Białusow w armii rosyjskiej. Wycina ludzi Szojgu, którzy są z biznesu przyszli, zastępuje ich żołnierzami. I to trochę jest bardzo takie znamienne, ponieważ sam Białusow nie jest żołnierzem, jest ekonomistą, zresztą jednym z lepszych ekonomistów rosyjskich, który nawet przewidział kryzys ekonomiczny Europy czy tam świata w 2008 roku. Jest bardzo dobrym jakby menadżerem i osobą, która potrafi czytać liczby i czytać tendencje. I on zmienił cały system teraz w tej chwili w MON-ie, MON-ie rosyjskim, zmieniając właśnie na tych ludzi, którzy nie boją się ryzyka. Żołnierze z reguły nie boją się ryzyka. Mówię tak jako archetyp pewnego zawodu. I zmienia to i wprowadza tam żołnierzy na te stanowiska, gdzie kiedyś byli menadżerowie z cywila, powiedzmy, rosyjskiego. I zaczęło to funkcjonować. Zaczął funkcjonować Rubikon. Rubikon to jest taka jednostka, która adaptuje rozwiązania dronowe, rozwiązania innowacyjne na polu walki. Próbują kopiować to, co robią Ukraińcy. I to też zaczyna Rosjanom bardzo mocno pracować, zresztą sami Ukraińcy o tym mówią. Więc sami widzimy, że ten system, który jest skazany na to, żeby walczyć, gdzie za błędy się płaci krwią, sam wymusza pewne zmiany, nawet wbrew tendencjom. Ja nie wiem, co trzeba u nas robić. Ja nie badam tych zjawisk w naszej przestrzeni bezpieczeństwa, bo jestem jakby sfokusowany na tą rosyjską i ten wirus, który nam zagraża, rozbijam na atomy. Natomiast jako obywatel, jako oficer rezerwy, mam też takie same myśli jak ty, Igorze, i też takie same oczekiwania od rządzących, że też coś z tym zrobią. Natomiast z tej perspektywy rosyjskiej wiem, jak oni szybko się adaptują w stosunku do tego, gdzie my się w ogóle nie adaptujemy. Ogromna praca do zrobienia, ogromne zmiany mentalne są potrzebne wśród naszych decydentów i wśród elit podejmujących, wpływających na decyzje.
Miejmy nadzieję, że to nastąpi. Trzeba dużo robić w tej sprawie. My robimy szkołę przywództwa i mówimy tutaj w tym programie o takich rzeczach. Maćku, bardzo Ci dziękuję za zwrócenie uwagi na to, że trochę wcale nie było moim celem rozmawianie na ten temat, tylko na temat bieżącego zagrożenia, ale myślę, że to jest niezwykle ważne i dobrze nas trochę, chociaż trudno powiedzieć, że to jest uspokojenie, tak? Rozumiem, że nic nie wskazuje na to, że ten atak ma nastąpić dziś, jutro, pojutrze, ale nie jest wcale wykluczony. I z tym musimy się liczyć, dlatego musimy prowadzić te wszystkie działania, żeby być na taką sytuację gotowi, a nie być, nie uczyć się być innowacyjni wtedy, kiedy już będą płonąć nasze domy. To jest możliwe. Maciej Korowaj, bardzo Ci dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo Państwu. Piszcie nie tylko komentarze, ale naciskajcie na rządzących, na polityków. Apelujcie do rządu, do pana prezydenta. Tu trzeba bardzo, bardzo wiele zrobić. Dobrze udało nam się wyjaśnić, jak wygląda ta dziś sytuacja, bo te informacje, które pojawiały się w mediach dotyczące zagrożenia przesmyku suwalskiego były zatrważające. Dalej są zatrważające, ale już miałem do tego lekki dystans. Bardzo Państwu dziękuję. Wspierajcie Układ Otwarty, to bardzo ważne, bo dzięki Wam mogę robić takie programy. Link do mojego konta na patronite.pl znajdziecie pod nagraniem. Dzięki serdeczne, do następnego razu.